Bywa tak, że ukochana marka gier leci na pysk. Sprzedaż dołuje, fani odchodzą, a kolejna część może być ostatnią przed gwoździem do trumny. Ale czasem pojawia się ta jedna produkcja, która robi reset, wraca do korzeni albo wjeżdża z nową jakością, tak że cała seria nagle znowu ma sens. Ja jestem Cybikzonie i dziś przeanalizujemy sobie 5 gier, dzięki którym serie wyszły z gówna. Numer 5. Assassin's Creed Origins. Przez prawie dekadę Assassin's Creed był marką, którą Ubisoft wyciskał jak cytrynę. Co rok nowa część, co rok nowy setting, nowe miasto, ale fundamenty praktycznie te same. I gracze w końcu to zauważyli. Mniej więcej w okolicach Unity seria zaczęła zjadać swój własny ogon. Premiera była jednym z największych pożarów w historii AAA. Twarze bez oczu, NPC-ty bez skóry, animacje jak z horroru, AI, które potrafiło zgubić się we własnej uliczce. Ubisoft łatał grę miesiącami, a mimo tego reputacja oberwała, bo Assassin przestał być kojarzony z jakością, a zaczął z pośpiechem. Ale punktem złamania było dopiero wydane rok później Syndicate. Technicznie lepsze, bardziej dopracowane, ale mało kogo to obeszło. Sprzedaż spadła o 1/3 względem Unity. Fani mówili głośno, to wciąż to samo, ten sam parkour, ten sam system walki, ten sama struktura misji. A kiedy seria zaczyna krytycznie powtarzać samą siebie, to nie jest stagnacja. To już jest równia pochyła. Patrzmy na przykład na takiego Far Cry'a. Ubisoft był wtedy w miejscu, gdzie każda kolejna część mogła być ostatnią. I tu na białym wielbłądzie wpada Origins. Po raz pierwszy od 2009 roku Ubisoft zatrzymał coroczną taśmę produkcyjną. Dali sobie dodatkowy rok, rzecz niemal niespotykana w tamtym czasie dla Ubisoftu, i zamiast próbować tylko przykleić kolejny plaster, postawili serię na zimnym stole operacyjnym, otworzyli na pół i przeszczepili całe serce i inne organy. Powiedzmy głośno, Origins był ryzykiem. Ryzykiem cholernie dużym, bo zmieniono praktycznie wszystko, czego marka trzymała się przez lata. System walki zamiast animacji opartych na kontrach musiał przejść gruntowny remont, gdzie pojawiły się timingi, pozycjonowanie, broni o różnych statystykach i mechaniki rodem z RPG. Właśnie, RPG zamiast stealth action. Poziomy przeciwników, gear z jakością, drzewką umiejętności, no było to coś nowego, raczej nie kojarzone z tą marką. No i na sam koniec odeszliśmy od Ezio-podobnych bohaterów. Bajek nie był superbohaterem, tylko człowiekiem pchanym zemstą. To nie była kosmetyka, to był demontaż fabryki i jej ponowne złożenie od zera. To, co w Origins zrobiło i tak największe przełamanie schematu, to świat. Nie mapa. Świat. Egipt nie był tylko placem zabaw. Był żywy. Burze piaskowe zasłaniały widok. Krokodyle atakowały w wodzie, zwierzęta polowały na siebie, patrole walczyły między sobą bez udziału gracza. I nagle, po latach znajdziek na dachu, gracze poczuli, że podróżują. Nie w grach, tylko w historii. Pierwszy raz od dawna Assassin's Creed nie był skradaniem i nożem. To była przygoda. A efekt końcowy? No, Excel mówi sam za siebie. Origins sprzedał się w ponad 10 milionów egzemplarzy na świecie. W pierwszych 10 dniach od premiery sprzedaży Origins był dwukrotnie lepszy niż u poprzedniej odsłony Assassin's Creed Syndicate. Gra zebrała wiele pochwał. Recenzenci chwalili fabułę, postacie, przemodelowany gameplay, świat, oprawę graficzną. Generalnie dużo lepiej niż w większości poprzednich odsłon serii. Do tego dodam fakt, że w 2025 roku oficjalnie ogłoszono, że Origins i też Assassin's Creed Odyssey przekroczyły 40 milionów graczy, co świadczy o tym, że gra ma długie życie także po premierze. Origins był momentem, kiedy marka nie tylko się odbudowała. To był moment, który stał się czymś nowym. Nie wróciła do formy, znalazła nową. Bez Origins nie byłoby Odyssey, bez Origins nie byłoby Valhalla. Bez Origins Assassin's Creed mógłby dziś wisieć w muzeum obok Prince of Persia. Miejsce czwarte, Battlefield 1. Battlefield po czwórce dostał ciężką chorobę. Premiera BF4 była tak zabugowana, że przez miesiąc łatano strzelanie, hitboxy, serwery. Hardline był ciekawostką, ale sprzedał się ponad dwukrotnie gorzej niż BF3, a społeczność FPS-ów zaczynała odpływać do innych shooterów. Nie wyglądało to najlepiej. I wtedy Electronic Arts zrobił coś odważnego. Przerzuciło serię do I wojny światowej.
konfliktu praktycznie ignorowanego przez FPS-y. I wtedy stało się coś, czego nikt nie był pewny przed premierą. Beta Battlefield 1 przyciągnęła 13,2 miliona graczy, co stało się jedną z największych otwartych bet w historii EADC. Ten wynik sam sobie pokazał jedną rzecz. Ludzie byli głodni czegoś nowego, nawet jeśli to nowe było tak naprawdę cofnięciem się do przeszłości. Battlefield 1 nie tylko wyglądał genialnie, ale w końcu znowu dawał poczucie chaosu Wielkiej Wojny. Czołgi jak potwory, karabiny co nie trafiają jak laser, bagnety, muł, krew, mgła, ogień. Efekt? Najlepszy odbiór serii od czasów Bad Company 2. Sprzedaż ponad 15 milionów egzemplarzy, powrót do serii na tron, bo Call of Duty wtedy bawiło się w kosmos i jetpacki. Po premierze EA ogłosiło bez wahania największą premierę w historii DIS. Trudno to jaśniejszy komunikat. Gra siadła. To nie była misterna rekonstrukcja historyczna. To było widowisko, ale takie, które potrafiło zachować ciężar tematu. Po kilku miesiącach od premiery EA pochwaliło się wynikiem, który odbił się w branży głośnym echem. 19 milionów graczy w Battlefield 1 to aż o 50% więcej niż w Battlefield 4 w analogicznym okresie. To nie był tylko sukces. To było pokazanie konkurencji fanom serii, że powrót do realizmu, prostoty i ciężkiej atmosfery konfliktu też ma moc sprzedażową. W kolejnych latach licznik poszedł jeszcze wyżej. Mówiło się o 25 milionach graczy. To jedne z najwyższych statystyk w historii marki. Battlefield nie tylko wystartował potężnie, on utrzymywał się na powierzchni długimi miesiącami. W 2025 roku nadal obserwuje się wzrost aktywności graczy. Do tego, pomimo wydania już 3 osób od czasów jedynki, gra wciąż może pochwalić się najwyższą oceną spośród wszystkich BF-ów. To nie jest nostalgia. To dowód, że dobra odsłona BF-a potrafi być wieczna. Miejsce trzecie. Sonic Generations. Przed Sonic Generations seria była w mocnym kryzysie. Po świetnych latach 90. i wczesnych 2000 na seogowskiego klasyka Sonic zaczął tonąć. Kolejne próby nowego otwarcia, eksperymenty z 3D, z nową mechaniką, z innym tempem gry i stylami bardzo często kończyły się porażką. Krytyka, błędy, słaba optymalizacja, gameplay chaotyczny albo zbyt nowoczesny. Gra straciła ducha, który ją wyrobił. Wiele odsłon było średnich lub poniżej oczekiwań, a fani szczerze dawali do zrozumienia, że to już nie to. W skrócie, marka straciła błysk. Była nostalgia, ale nie było zaufania. Sonic Generations wyszedł w 2011 roku i zrobił coś, co wielu uważa za jeden z najlepszych rozegranych restartów w historii platformówek. Po pierwsze, gra połączyła klasyczny Sonic 2D z nowoczesnym 3D. Można było grać jako Classic Sonic w samym stylu, albo jako Modern Sonic z pełną prędkością i współczesną mechaniką. To dało ogromny balans i graczom, którzy kochali retro, i tym, którzy szukali wysokiego tempa. Po drugie, poziomy. Klasyczne fragmenty z dawnych gier zostały odświeżone, przerobione z nową oprawą, ale z zachowaniem duchu oryginału. Krytycy chwalili, że grafika i szczegóły poziomów były najlepsze w całej serii. Po trzecie, rozgrywka. Design poziomów, ich rytm, balans między 2D a 3D, opcje wyboru, czy chcesz szybko przemknąć przez poziom, czy złapać każdy sekret. To dało graczom ogromną uniwersalność, zarówno jako hołd, jak i nowoczesna platformówka. Do 31 marca 2012 roku, kilka miesięcy po premierze, Sonic Generations sprzedał się w całości na świecie w około 1,85 miliona egzemplarzy. To czyniło go w tamtym momencie jedną z najlepiej sprzedających się nowych tytułów w portfolio Sega. Po latach średnich gier generacja fanów wróciła, bo dostała coś, co pamiętała z dzieciństwa, z nową jakością. Sonic pokazał, że potrafi być szybki, dynamiczny i przyjemny. Sonic Generation dał jasny sygnał Sedze. Zamiast eksperymentować z dziwactwami, warto wrócić do korzeni. Miejsce drugie. Resident Evil 7 Biohazard. Przez kolejne lata Resident Evil balansował między świetnym horrorem, a coraz bardziej kinem akcji. Kolejne części zamiast dreszczyku i napięcia stawiały na rozmach. Strzelaniny, efektowne akcje, masa przeciwników, często wielkie hordy zombie, chaos i mniej strachu. Rezultat? Wielu fanów survival horroru zaczęło odwracać się od marki. Krytyka rosła, gra przestała być przerażająca, traciła klimat. Marka, choć wciąż popularna, ryzykowała utratę tożsamości. Wtedy pojawił się Resident Evil 7 i zrobił coś, co wielu uznało za radykalną zmianę. Reset koncepcji. Pierwsza i najważniejsza zmiana to zmiana perspektywy. Kamera z trzeciej osoby przeszła na pierwszą. To nie ta sama bezpieczna kamera za pleców, tylko to ty musisz iść przez to piekło. Setting z otwartych lokacji i miast
przeniósł się do opuszczonego domu, ciasnych korytarzy i podejrzanych piwnic. Horror wrócił do fundamentów, zamiast budować na pokaz. Nowością była również zmiana narracji. Mimo wszystko Rezydenty zawsze miały w sobie ten pierwiastek akcji, a w Biohazard dostaliśmy dosłownie horror, gdzie zasoby są ograniczone, śmierć czai się za rogiem, a granie w nocy samemu w domu to bardzo zły pomysł. Innymi słowy, mechanika i projekt gry dopracowane pod horror, nie pod shootera. 7 była blisko ducha starszych Rezydentów, ale z nowymi standardami graficznymi i technicznymi. Dzięki temu zamiast kolejnej strzelanki z zombie, gracze dostali survival horror. Napięty, straszny, zmuszający do myślenia, do oszczędzania amunicji, do eksploracji w ciszy. Bo jak wiemy, będąc cicho przed komputerem, jesteśmy też cicho w grze. Resident Evil 7 zadebiutował 24 stycznia 2017 roku. Już w kwietniu tego samego roku sprzedaż przekroczyła 3,5 miliona egzemplarzy. W kolejnych latach do końca 2018 roku 5,7. Dalej rosnąco 7,9 w 2020, około 9-10 milionów w 2021-2022. Jak na 2025 rok, gra sprzedała się według ostatnich danych w 15,9 milionach egzemplarzy na świecie, co czyni ją jedną z najlepiej sprzedających się osłon w całym cyklu. Co ciekawe, początkowe prognozy zakładały 4 miliony kopii w oknie startowym. I choć wyniki ostateczne były znacznie lepsze, to start był zaledwie przyzwoity. A jak recenzje? Resident Evil 7 został przyjęty znakomicie. Agregatory ocen na Metacriticu są między 85 a 86 na 100. Krytycy docenili klimat, fabułę, powrót do korzeni. Warto tu napomnieć, że ten wzrost strony horroru był radykalny. Nie każdemu się spodobał, część fanów akcji odwróciła się. To nie była grywalność dla wszystkich. Niemniej jednak, gdyby nie Resident Evil Biohazard, nie byłoby potem remake'ów, więc każdy dostał prędzej czy później coś dla siebie. Miejsce pierwsze. Mortal Kombat 9. Po serii klasycznych bijatych lat 90., wczesnych 2000, seria Mortal Kombat eksperymentowała z 3D, nowymi pomysłami, crossoverami, kontynuacjami. Ale część z tych zero eksperymentów rozjechała się z tym, co fani kochali w starym Mortal Kombat. Przed wyjściem 9 ostatnią dużą produkcją było Mortal Kombat vs DC Universe. Gra z założenia crossoverowa, z uproszczonym klimatem i balansowana pod crossovery, co część fanów odebrało jako rozmycie tożsamości Mortal Kombat. W skrócie, seria trochę traciła charakterystyczny klimat brutalnej, krwawej bijatyki, który definiował ją od początku. Wtedy Mortal Kombat był marką, która, choć kultowa, miała sporo znaków zapytania. Fani częściej patrzyli na niego z sentymentem, niż z nadzieją, że dostaną coś wartościowego. Mortal Kombat 9 to w praktyce soft reboot. Deweloperzy odświeżyli najważniejsze elementy, wrócili do postaw i część mechanik ulepszyli, a niektóre uprościli, by gra była dostępna dla większej grupy. Gra wróciła do stylu walki z klasycznych części, z systemem walki 2D, ale w oprawie 3D w HD. To był powrót do korzeni tego, co definiowało Mortal Kombat w czasach automatów i 16 bitów. Mortal Kombat 9 przypomniało, że Mortal Kombat to nie łagodne bijatyki, a brutalne, efektowne starcia, co czasami sięgało o absurd. Ale za to właśnie kochamy Mortal Kombat. W recenzjach i wśród graczy to właśnie ten miks nostalgii plus brutalności został przyjęty jako coś, co robi robotę. W 2011 roku wydawca ogłosił, że sprzedaż przekroczyła ponad 3 miliony egzemplarzy na PS3 i Xboxa 360. To uczyniło 9 najlepiej sprzedającą się bijatyką roku. Mortal Kombat 9 był traktowany przez wydawcę jako powrót do formy, a wyniki sprzedażowe i odbiór pokazały, że to nie nostalgiczny fanserwis, tylko realny sukces. 9 dała graczom to, co definiowało Mortal Kombat. Brutalność, satysfakcję z kombosów lub klikania randomowych guziczków, fatality, balans między postaciami, realne poczucie naparzanki. Fani starych części poczuli, że seria ma szacunek do korzeni, nowi gracze dostali dopracowaną bijatykę w HD. To połączyło pokolenia. Do tego ponad 3 miliony kopii, bycie top bijatyką roku, dobre recenzje, to dało producentom sygnał. Warto inwestować w Mortal Kombat. Zapoczątkowało to cykl, który pozwolił na kolejne części. Kolejne części, których fundamentem była mechanika, oprawa i klimat z 9, będąca bazą, na której zbudowano późniejsze odsłony i sukcesy. Bez tego rebootu możliwe, że Mortal Kombat nigdy by już nie wróciło do gry jako znacząca marka. Mortal Kombat 9 to był zastrzyk adrenaliny. Bez niego Mortal Kombat mogłoby pozostać tylko wspomnieniem o brutalności tej serii.
i tego, co kiedyś znaczyła. A wy, jakie gry uważacie, że mogły jeszcze wyciągnąć serię z bagna? Podzielcie się tym koniecznie w komentarzach. Jeżeli podobał wam się ten film, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale i kliknięcia w dzwoneczek, by być na bieżąco. Tyle ode mnie na dzisiaj. Żegnam was cieple. Na razie.